Cześć, tu Bartek Czekara ze strony universeofmemory.pl.com. Z każdym kolejnym rokiem życia po wkroczeniu w tą tak zwaną dojrzałą dorosłość, wiele osób zauważa, że coraz ciężej zapamiętuje się nowe informacje. Niektórzy nawet mają prawie ataki paniki, kiedy okazuje się, że na przykład w jakichś celach zawodowych muszą przyswoić większą partię materiału. Coraz ciężej wydobywa się informacje, które teoretycznie już są dobrze skonsolidowane, one znajdują się w naszej pamięci długotrwałej. Mimo to są trudności z tym. I często oczywiście zwalamy to na karb stresu, przepracowania, jakichś tam kłopotów personalnych, wieku. I żeby było jasne, wszystkie te czynniki jak najbardziej mają wpływ na funkcjonowanie pamięci, mogą upośledzać te procesy choćby kodowania, zapamiętywania informacji, wydobywania. Jeden czynnik, który jest absolutnie przemilczany i jest, szczerze mówiąc, najważniejszym czynnikiem, jeśli chodzi o wpływ na upośledzenie, jak to się ładnie mówi, zdolności kognitywnych, czyli zdolności umysłowych, jest insulinooporność. Oczywiście z racji tego, że zajmuję się również pamięcią do mojej skrzynki mailowej, właściwie co tydzień trafiają różne wiadomości pokroju mając 50 lat, czy mając 60 lat, czy w ogóle to jest jeszcze wykonalne, żeby przyswoić jakiekolwiek nowe informacje, nauczyć się nowego języka, albo ogólne, co swoją drogą same te zapytania w sobie uważam są niesamowicie przygnębiające, że można uważać, że w wieku 50 czy 60 lat kognitywnie człowiek jest martwy, już nic więcej nie można jakby umysłowo zrobić w życiu. Bo oczywiście jest to w pełni wykonalne. Albo inna kategoria wiadomości, które często zaczynają się od tego, że mam właśnie od iluś tam lat kłopoty z zapamiętywaniem informacji, strasznie ciężko mi się myśli, jakby po prostu na moim umyśle była mgła umysłowa, co mogę zrobić. Pierwsze odruchy ze względu po prostu na ten wszechobecny kult suplementów, leków i tak dalej, to jest, co mogę wziąć. Bo osoby, które gdzieś tam zaczęły czytać o neotropikach, często zaczynają, czy może huperycyna A, tak? Cerebrolizyna, co sądzisz o winpocytynie, tak? Albo cokolwiek z rodziny racetamów, piracetam. Ja wiem, że to się bierze na Alzheimera, ale może jeśli ja wezmę, to mi to pomoże. Właśnie dlatego w tym filmiku, który jest notabene jakby kontynuacją popularnego filmiku, który nagrałem ostatnio o tym, jak wycofywać Alzheimera, gdzie notabene również mówiłem, że Alzheimer nie bez powodu jest nazywany cukrzycą typu 3. I w tym filmiku chciałbym właśnie pokazać, że bardzo często tak naprawdę kłopoty z, no właśnie, myśleniem, kłopoty kognitywne, mgła umysłowa, mimo że oczywiście stricte mówiąc medycznie, diagnostycznie mogą mieć wiele wyjaśnień, to bardzo często podstawowym wyjaśnieniem jest insulinooporność, kłopoty metaboliczne, nawet już po prostu cukrzyca typu 2. Często powtarzam, że ciało po prostu daje mnóstwo sygnałów. Mózg daje mnóstwo sygnałów a propos tego, co potencjalnie się z nami dzieje. Niektóre sygnały są bardzo subtelne, natomiast jeśli nauczymy się je rozszyfrowywać, na przykład w tym filmiku opowiadałem, jak włókniaki miękkie, te supełki, jak to niektórzy nazywają, pojawiają się bardzo często właśnie w insulinooporności. Jeśli nauczymy się rozszyfrowywać szepty ciała, to będziemy mogli oczywiście pomóc nie tylko sobie, ale również swoim bliskim. I właśnie w tym filmiku chciałbym pokazać, że nie dość, że insulinooporność będzie prowadzić do kłopotów z pamięcią, to co najgorsze, nawet u zdrowych osób, które będą miały podbijaną glukozę, będzie prowadzić do atrofii mózgu. Czyli innymi słowy do zaniku mózgu. Wiele obszarów mózgu będzie zanikać właśnie z powodu kłopotów metabolicznych. A teraz parę słów do celu tego odcinka, którym jest niezmiennie od chyba paru lat już mięsna paczka. Mięsna paczka, jeśli ktoś nie kojarzy, jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie hodowla odbywa się bez żadnych antybiotyków, na żadnym etapie hodowli, bez żadnych boosterów wzrostu. To daje nam gwarancję, że to mięso jest po prostu i najwyższej możliwej jakości. Mięsna paczka działa w prosty sposób. Punkt pierwszy, wybierasz albo gotową paczkę ze strony mięsnej paczki, albo kompletujesz własną z produktów dostępnych w sklepie. Punkt drugi, wybierasz, gdzie paczka ma zostać dostarczona i punkt trzeci, dostajesz świetnie termicznie zabezpieczoną paczkę prosto pod Twoje drzwi. Możesz takie mięsko zmrożone przełożyć sobie bezpośrednio do zamrażarki i wyciągać je, kiedy masz chwilę albo ochotę ugotować coś dobrego. Jeśli nie zamawiałeś jeszcze z mięsną paczką, to z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Dzięki wielkie i lecimy dalej. Zapraszam więc Cię w tą przygnębiającą siłą rzeczy, ale jednocześnie mam nadzieję szalenie użyteczną dla Ciebie, Twoich bliskich, wszystkich osób wokół Ciebie, jak już opanujesz tą wiedzę, podróż w świat badań naukowych dotyczących tych patologii, o których wspominałem. Na początku taki
niesamowicie szybki rys historyczny. Ta nauka a propos tego, jak insulinooporność będzie upośledzać pracę mózgu, całe struktury mózgu, rozwija się. Pierwsze wzmianki w ogóle się zaczęły pojawiać gdzieś tam w latach 80. Zauważono, że u starszych osób z cukrzycą dużo częściej będą występować udary oraz między innymi demencja. Potem był, można powiedzieć, taki poniekąd przestój w latach 90. i na początku lat 2000, konkretnie w 2003 roku pokazano, że rzeczywiście wychodzi na to, że w przebiegu cukrzycy następuje atrofia, czy jeszcze raz zanik, kurczenie się wielu obszarów mózgu. W międzyczasie zaczęto sprawdzać, czy ta atrofia tych obszarów mózgu jest zależna od kłopotów naczyniowych i dosyć szybko okazało się, że nie. Kłopoty naczyniowe same w sobie nie przyczyniają się do atrofii. Sama insulinooporność najprawdopodobniej, co następnie potwierdzono, jest tutaj kłopotem. Zanim przejdę dalej, warto również wspomnieć, że sam mózg jest poniekąd składem dynamitu, że tak powiem. To jest analogia, której często używam i uważam, że jest ona niesamowicie trafna. W błonach komórkowych w mózgu znajdują się olbrzymie ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim EPA i DHA. Jak opowiadałem właśnie w ostatnich paru filmikach na kanale, są to kwasy tłuszczowe, które są niesamowicie niestabilne. Innymi słowy, dosyć łatwo jest powodować ich peroksydację i tym samym rozkład, już pomijając jakby ich funkcjonalności, ale również rozkład do wielu różnego rodzaju toksycznych, szkodliwych związków. Zważywszy na to, że mamy duże ilości omega-3 w mózgu, jeśli zaczną się pojawiać różnego rodzaju patologie, w tym m.in. stany zapalne, to te stany zapalne same w sobie są w stanie właśnie powodować taką reakcję łańcuchową, która będzie utleniać omega-3. To jest pierwszy z kłopotów. Mamy tak naprawdę relatywnie niską rezerwę różnego rodzaju antyoksydantów w mózgu. Bo oczywiście antyoksydanty, tak, te przeciwutleniacze, również te endogenne, czyli które produkuje nasze ciało, one mają za zadanie między innymi stabilizowanie w mózgu tych kwasów omega-3. Natomiast jeśli stany zapalne zaczynają być znaczące, to niestety ta nasza rezerwa antyoksydantów nie jest wystarczająca, żeby sobie z tym radzić. Jeśli zaczynamy mieć kłopoty z dostarczaniem energii do mózgu, to zaczynają się prawdziwe kłopoty, bo właśnie między nimi neurony zaczynają umierać. Bo mózg stanowi zaledwie 2% szacuje się wagi ciała, ale będzie zużywać około 20% całej energii, której dostarczamy do ciała. Więc co dzieje się w momencie, w którym właśnie nie jesteśmy w stanie dostarczyć wystarczająco tej energii? A to jest jedna z sytuacji, która będzie działa się właśnie podczas insulinooporności, która będzie występować w mózgu. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć wystarczająco dużo energii, żeby utrzymywać struktury mózgu. Nie można również nie wspomnieć o absolutnym klasyku, który według wielu osób uzasadnia spożywanie dużych ilości węglowodanów. I ten argument to jest oczywiście mózg potrzebuje znacznych zasobów glukozy. Zazwyczaj podaje się, oczywiście to będzie zależało lekko od badania, od osoby, indywidualnego zapotrzebowania itd., itp., ale podaje się, że mózg będzie konsumował od 100 do 150 gramów węglowodanów dziennie. Często podaje się taką, bym powiedział, standardową liczbę, to znaczy 120 gramów węglowodanów. I to jest rzekomo ten argument, że oczywiście nie można być na dietach ketogenicznych, nie można być na dietach niskowęglowodanowych, to nawet nie starczy, żeby pokryć te potrzeby energetyczne mózgu. Oczywiście kłopot polega na tym, że jeśli zaczynamy obcinać węglowodany z jakiegokolwiek powodu, czy to jesteśmy na diecie niskowęglowodanowej, czy na diecie ketogenicznej, czy tak jak ja zawsze wszystkich zachęcam, pościmy, to ciało oczywiście zaczyna produkować większej ilości ciał ketonowych. I szacuje się, że ciała ketonowe są w stanie pokryć 60 do 70% zapotrzebowania energetycznego mózgu. Innymi słowy, jeśli chodzi o rzeczywiste, takie prawdziwe zapotrzebowanie na węglowodany mózgu, ono nie przekracza więcej niż 40 gramów węglowodanów dziennie. Widziałem liczby takie jak 30 gramów nawet, ale bym powiedział, na pewno w literaturze najczęściej widać właśnie tą liczbę 40 gramów. Nasze ciało jest w stanie bez problemu produkować tą ilość węglowodanów czy glukozy na ścieżce glukoneogenezy. Jest więc tak, jak często nawet widziałem, mądre głowy z tytułami profesorskimi, które powtarzają, że bez węglowodanów to nie da rady, dlatego po prostu te nasze wytyczne dietetyczne są stworzone w ten sposób, żeby 50-60% całej podaży energetycznej pochodziło właśnie z węglowodanów. Natomiast w rzeczywistości nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Kolejną absolutnie kluczową informacją moim zdaniem jest
zrozumienie, że insulinooporność w mózgu często pojawia się nawet paręnaście lat przed insulinoopornością systemową. Zanim różnego rodzaju markery zdrowia metabolicznego zaczną pokazywać, że masz tą systemową, czyli po prostu w ciele insulinooporność, w mózgu ona już może występować nawet paręnaście lat. Też omawiałem to w ostatnim odcinku, że większość niestety markerów zdrowia metabolicznego, które są powszechnie używane w medycynie, są absolutnie fatalne i mamy tak naprawdę jedynie dwa standardy sprawdzania insulinooporności. Nawet, jeszcze raz, paręnaście lat przed kłopotami systemowymi już różnego rodzaju kłopoty z myśleniem, zapamiętywaniem, wydobywaniem informacji mogą być tym szeptem, który pomaga nam zrozumieć, ok, zaczynamy mieć już kłopoty z insulinoopornością. Niestety, tak jak mówiłem, bardzo często jest to zamiatane pod dywan i zwalane na karb stresu, czy to wieku, czy różnego rodzaju innych kłopotów. Natomiast korzystając z tej tak zwanej brzytwy Occama, która mówi, że najprostsze rozwiązanie jest najczęściej najlepszym, albo tym właściwym rozwiązaniem. Szacuje się, że w Polsce mamy około 3 miliony osób z cukrzycą obecnie i 5 milionów osób w stanie przedcukrzycowym. Nie tak dawno widziałem wykład jakiejś pani profesor, niestety nie pamiętam jak się nazywała, która nawet twierdzi, że ta liczba jest dwukrotnie większa i mimo, że wydaje się to trochę takie alarmistyczne, tak, że jest nas w sumie 16 milionów osób z kłopotami metabolicznymi, to uważam, że prawdopodobnie nie jest to przesadzone. Diagnostyka kłopotów metabolicznych naprawdę w tym kraju leży. Tak jak wspominałem, często na przykład bazuje się na hemoglobinie glikowanej, tak, czyli insulinie nadczo, czy glukozie nadczo, które niestety są kiepskimi markerami tego, czy mamy dysfunkcję metaboliczną, czy nie. Ona może przez lata rozwijać się tak, że ta insulina wciąż będzie na przyzwoitym poziomie i glukoza i hemoglobina glikowana będzie w pełni w normie, a okazuje się, że w pewnym momencie nagle pojawia się niewyjaśniona cukrzyca. I zanim przejdę do samych badań, które pokazują właśnie zanik wielu ośrodków mózgu u osób zarówno z cukrzycą, jak i w stanach przedcukrzycowych, a nawet u osób zdrowych jeszcze teoretycznie, które często podbijają poziom glukozy swoimi posiłkami, warto przynajmniej na prędce wspomnieć, dlaczego tak się dzieje. Pierwszym mechanizmem jest uszkadzanie naczyń krwionośnych. Na pewno większość z Was kojarzy, że osoby z cukrzycą, albo szczególnie jeśli masz cukrzycę, to tym bardziej to kojarzysz. Osoby z cukrzycą, szczególnie tą kiepsko kontrolowaną albo niekontrolowaną, bardzo często mają kłopoty z niegojącymi się ranami. Dowolna rana potrafi się goić tygodniami, miesiącami, albo się paprać niesamowicie. I kłopotem jest właśnie między innymi uszkodzenie naczyń krwionośnych. Uszkodzenie naczyń krwionośnych jesteśmy w stanie zaobserwować u większości osób po spożyciu zaledwie jednego posiłku, który będzie mieć parędziesiąt gramów węglowodanów. Ja pokazywałem to w tym filmiku. Każdy posiłek równa się stany zapalne tętnic, gdzie pokazywałem na różnego rodzaju badaniach, ich jest naprawdę tona, że właśnie stany zapalne pojawiają się już po spożyciu jednego takiego posiłku. Część z nich jest jak najbardziej fizjologiczna, ale duża część wynika właśnie z podbicia poziomu glukozy, z tej hiperglikemii, czyli właśnie podwyższonego poziomu glukozy w krwi. Różnego rodzaju transportery nasze glukozy krwi, one bardzo szybko potrafią się przeładować. Ciało nie potrzebuje absolutnie dużo węglowodanów i często, jeśli nie jesteśmy w stanie ich przepalić, te stany zapalne zaczynają się jak najbardziej nasilać. Żeby było śmieszne, możemy zaobserwować, tak jak mówiłem, na żywo po spożyciu takiego posiłku sztywnienie tętnic. No i teraz, wracając już do naszego mózgu, kłopot z mózgiem jest taki, że w momencie, w którym będziemy mieć te posiłki wysokowęglowodanowe, będziemy uszkadzać naczynia krwionośne, ale naczynia krwionośne, które są zdecydowanie bardziej podatne na te uszkodzenia, to są różnego rodzaju małe naczynia krwionośne. Jeśli będziemy oczywiście powtarzać ten wzorzec dietetyczny, czyli wajemy węglowodany, uszkadzamy naczynia krwionośne trochę i potem robimy to dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, to zaczynamy doprowadzać do takiej dysfunkcji naczyń krwionośnych, która zaczyna prowadzić do niedotlenienia obszarów mózgu. No a jeśli mamy niedotlenienie obszarów mózgu, to oczywiście zaopatrywanie m.in. w różnego rodzaju składniki odżywcze czy w tlen tych obszarów jest znacząco ograniczone i zaczynają one obumierać. No i tak między innymi dochodzi właśnie do tego zaniku, czyli atrofii obszarów mózgu. Kolejny kłopot, który jest związany oczywiście z insulinoopornością i również tą w mózgu, jest utrata wrażliwości receptorów insulinowych. Innymi słowy, insulina, mimo że ona jest, nie jest w stanie skutecznie przyłączać się do swoich receptorów i tym samym nie może pełnić swojej funkcji. Innymi słowy, nie jest w stanie skutecznie wymiatać tej glukozy, żeby dostarczyć ją do odpowiednich tkanek. My w ciele mamy
różnego rodzaju komórki, które są w stanie być zasilane praktycznie tylko i wyłącznie glukozą albo tylko i wyłącznie glukozą. I należą do nich oczywiście erytrocyty, które nie mają jądra komórkowego. Należą do nich właśnie neurony w mózgu. Należą do nich niektóre komórki rdzenia kręgowego, komórki rdzenia nerek. W momencie, w którym właśnie mamy tą insulinooporność, insulina nie przyłączy się do swoich receptorów, nie jest w stanie skutecznie dostarczyć glukozy właśnie do neuronów. I to jest kolejny mechanizm właśnie, dlaczego neurony czy te ośrodki w mózgu zaczynają obumierać. Również stany depresyjne, stany lękowe mogą jak najbardziej być wywoływane przez insulinooporność. Pokazywałem czy wspominałem o mechanizmach, które prowadzą w insulinooporności do dysfunkcji mitochondriów i warto wiedzieć, że wiemy z różnego rodzaju eksperymentów, między innymi na modelach zwierzęcych, że w momencie, w którym mamy dysfunkcję mitochondriów w mózgu, będzie dochodziło do, uwaga, nasilenia działania monoaminooksydazy A i monoaminooksydazy B, czyli MAO-A i MAO-B, czyli tych związków, które będą rozkładać różnego rodzaju neurotransmitery, w tym między innymi dopaminę. To jest jeden z takich powodów, dla których będziemy mieć właśnie zwiększone nasilenie różnego rodzaju stanów lękowych czy depresji u osób, które mają insulinooporność. I żeby było jasne, to jest kolejny z tych szeptów, tak? Często trzeba i uważam, że warto szukać powodów stanów lękowych, warto szukać powodów depresji. No nawet opowiadałem, i to było już chyba lata temu na kanale Dawida Straszaka, podcast charyzmatyczny, że wiemy, że stany zapalne, same stany zapalne będą w stanie rozszczelniać barierę krew-mózg, co samo w sobie będzie prowadziło do różnego rodzaju patologii, bo jeśli mamy różnego rodzaju, nazwijmy to, niechciane substancje, toksyny, które znajdują się w krwiobiegu i one zwyczajnie są odgrodzone tą barierą krew-mózg, to w momencie, w którym ta bariera jest rozszczelniona, oczywiście wszystkie te sywki będą dostawały się do mózgu. Tutaj znowu mogę zrobić kółko i cofnąć się do tego, co mówiłem. Mózg jest dosyć kruchym organem. Ze względu jeszcze raz na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, dosyć niską rezerwę antyoksydantów, ciężko radzi sobie z różnego rodzaju stresorami, stanami zapalnymi. Więc jeśli dodatkowo rozszczelnimy tą barierę krew-mózg, to można sobie wyobrazić, jak to po prostu pogarsza funkcjonowanie mentalne, również jeśli chodzi o samopoczucie. Właśnie dlatego mamy tonę badań, które pokazują, że osoby, które cierpią na lekooporną depresję, prawie zawsze, czy przynajmniej bardzo, bardzo często, żeby nie używać absolutystycznych stwierdzeń, mają podwyższone markery stanów zapalnych. I co ciekawe, kiedy obniżymy te markery stanów zapalnych, okazuje się, że leki zaczynają działać. Już pomijając całą kwestię tego, jak bardzo one są konieczne u wielu osób. I wracając właśnie do ostatniego takiego mechanizmu, z głównych mechanizmów oczywiście, bo ich jest więcej, to jest właśnie produkcja znaczna różnego rodzaju cytokin prozapalnych. Tak? Jeśli zaczynamy tworzyć to prozapalne środowisko w mózgu, to pojawiają się te cytokiny. Takie, o których mówiłem już wielokrotnie na kanale. Interleukina m.in. 6, interleukina 1 beta, czynnik martwicy nowotworów alfa. One same w sobie są w stanie uszkadzać neurony. Wiemy z różnego rodzaju badań, że są w stanie powodować rozkład, czyli demielinizację tej naszej osłonki, która będzie zabezpieczać nasze sieci neuronalne. Dodatkowo w tym stanie zaczyna następować dosyć mocna i często u wielu osób trwała, chroniczna, która trwa latami, a nawet dekadami, aktywizacja komórek mikrogleju. Te komórki mikrogleju w sumie najlepiej ująć jako bliskich kuzynów makrofagów. Tak? Makrofagi oczywiście w większości, nie w całości, będą pochodzić od monocytów i są te komórki fagocytujące, czyli zjadające różnego rodzaju gruz, czy to patogenowy, czy gruz komórkowy, które będą właśnie wymiatać te wszystkie rzeczy, jeśli one zaczynają się gromadzić. Natomiast same makrofagi, i to tyczy się również komórek mikroglejowych, mają dwa typy. Na przykład makrofagi mają typ M1, który jest typem prozapalnym. Tak? Te makrofagi będą produkować znaczącą ilość m.in. właśnie cytokin prozapalnych. Co widać, tworzy takie błędne koło, m.in. interleukinę 6. Ale mamy również makrofagi typu drugiego i również komórki mikroglejowe tego typu, które są makrofagami przeciwzapalnymi, to znaczy będą zmniejszać stany zapalne. I jak to w organizmie bywa, jak to non-stop powtarzam, organizm nie jest debilem, ważna jest równowaga. Ani nadmierna aktywizacja makrofagów typu drugiego, czy tych komórek mikroglejowych nie jest pożądana, tak i nadmierna aktywizacja tych
prozapalnych makrofagów czy komórek mikrogleju nie jest chciana. Natomiast właśnie w przypadku, kiedy będziemy mieć tą insulinooporność w mózgu, niestety te komórki mikrogleju prozapalne będą non-stop aktywizowane i będą dalej zwiększać produkcję cytokin prozapalnych i, tak jak mówiłem, błędne koło. Przejdźmy do samych badań, które pokazują, jak bezpośrednio te kłopoty metaboliczne, insulinooporność czy cukrzyca będą wpływać na zanik różnego rodzaju ośrodków w mózgu. Zacznijmy od pierwszego badania, które odbyło się na kohorcie japońskiej. W sumie 1238 osób mieszkających w społeczności w Japonii w wieku ponad 65 lat albo 65 lat zostało poddanych badaniom. To był rok 2012. Wszyscy uczestnicy mieli wykonany rezonans magnetyczny mózgu i kompleksowe badanie zdrowia. Zmierzono całkowitą objętość mózgu, objętość wewnątrzczaszkową i objętość hipokampu. I analizowano 3 wskaźniki. Globalny zanik mózgu, zanik hipokampa i zanik hipokampa ponad globalny zanik mózgu. Okazało się, że osoby z cukrzycą miały istotnie niższe wskaźniki. Atrofia najbardziej według tego badania dotykała hipokampa. To jest coś, co opisywałem już w filmiku o Alzheimerze. Będzie to jeden z powodów, dla których właśnie osoby z Alzheimerem czy osoby właśnie z insulinoopornością mają kłopoty z pamięcią krótkotrwałą. Inne ciekawe wnioski z tego badania były takie, że glukoza nadczo nie korelowała z atrofią, natomiast wyniki testu obciążenia glukozą, czyli jednego z takich standardów, który rzeczywiście jest w stanie pokazać dysfunkcję metaboliczną, jak najbardziej pięknie korelowały z intensywnością zaniku, między innymi hipokampa, ale też globalnej atrofii mózgu. Czyli innymi słowy, im większa insulinooporność, tym większy był zanik. Kolejne, wydaje mi się mało zaskakujące, przynajmniej w świetle tego, co omawiałem w tym filmiku, to jest im dłużej trwa cukrzyca, tym większy zanik, między innymi hipokampa. Także wychodziło na to, że osoby, na przykład, które miały zdiagnozowaną cukrzycę w średnim wieku, miały większą atrofię, między innymi hipokampa, ale również globalną mózgu niż osoby, u których zdiagnozowano cukrzycę później. W kolejnym badaniu podkreślono replikację tych doniesień. Innymi słowy, cukrzyca, insulinooporność równa się globalna atrofia, czyli zanik mózgu, czyli będzie zanik w wielu obszarach. W tym badaniu podkreślono, że kłopoty, jakie wywołuje insulinooporność, sprawiają, że tempo atrofii mózgu jest mniej więcej 3 razy większe niż wynikałoby z samego procesu starzenia się. Warto tutaj wspomnieć, że sama atrofia, która będzie często towarzyszyć procesowi starzenia, nie jest nieodłączną częścią procesu starzenia, tylko raczej trybu życia i diety, które u wielu osób starzenie pociąga. Ruszamy się coraz mniej, tak? Jemy często coraz gorzej. Także to nie jest wyrok, nazwijmy to. Niemniej, tak jak mówiłem, sama insulinooporność będzie w stanie zwiększyć to tempo atrofii nawet 3 razy niż wynikałoby z samego wieku. W tym samym badaniu stwierdzono, że nawet 2 razy częściej będą występowały lakuny, czyli tak zwane ciche zawały mózgu u osób, które cierpią właśnie na insulinooporność czy cukrzycę. W świetle tego, co mówiłem o uszkodzeniach naczyń, o kłopotach z doprowadzaniem między innymi tlenu, czyli te kłopoty ischemiczne, tak, niedotlenne, chciałoby się rzec, jeśli chodzi o obszar w mózgu, nie powinno to absolutnie dziwić i oczywiście jest jak najbardziej zgodne też, bym powiedział, z doświadczeniami klinicznymi świata rzeczywistego. W badaniu trzecim sprawdzano, jak cukrzyca typu 2 będzie właśnie wpływać między innymi na strukturę mózgu i pamięć u ponad 1000 osób z cukrzycą typu 2. Grupą kontrolną było ponad 19 000 osób zdrowych. I warto podkreślić, część z tego 1000 osób, ponad chyba 300 osób była leczonych metforminą, innymi słowy próbowano kontrolować ich glikemię. Jeśli chodzi o funkcje poznawcze, to cukrzyca typu 2 była skorelowana z wyraźnymi deficytami kognitywnymi, szczególnie jeśli chodzi o funkcje wykonawcze i szybkość przetwarzania. Jeśli chodzi o zmiany strukturalne, to cukrzyca typu 2 powodowała zanik istoty szarej, zwłaszcza w prążkowiu brzusznym, muszku i jądrze soczewkowatym. Jeśli chodzi o prążkowie brzuszne, warto tutaj jeszcze nawiązać jako taki mały off-topic do tego, co mówiłem wcześniej, a propos tego, jak insulinooporność w mózgu będzie w stanie zwiększać stany lękowe i bezpośrednio oddziaływać na nasilenie albo wywoływanie depresji poprzez upośledzenie właśnie kontroli dopaminy. Będziemy mieć w tym przypadku szybszy rozkład dopaminy. Ale tutaj widzimy na przykład, że następowała atrofia w prążkowiu brzusznym. To jest o tyle ciekawe, że prążkowie brzuszne, mimo że samo w sobie ono nie produkuje dopaminy, to jest jednym z takich centrów odbioru dopaminy, tak? Czyli jest tam dosyć znacząca ilość receptorów dopaminergicznych i
nie dość, że będzie mieć mniej dopaminy, to jeszcze to centrum, które będzie odbierać dopaminę, ulega zanikowi. Tak? Mam nadzieję, że to po prostu pokazuje, jak poważne są skutki tej insulinooporności i jak szeroko mogą okalać różnego rodzaju, bym powiedział, dziedziny naszego życia i też również te nasze dziedziny funkcjonowania codziennego. Kolejne dwa ciekawe wnioski z tego badania były takie, że atrofia tych obszarów mózgu była bardzo spójna w porównaniu do procesów, które zwyczajnie dzieją się przy starzeniu, natomiast oczywiście była wielokrotnie szybsza. Te ośrodki w mózgu zwyczajnie by się kurczyły, natomiast cukrzyca typu 2 powodowała znaczące przyspieszenie tego procesu. I co ciekawe, u osób z metforminą, które próbowały kontrolować glikemię w ten sposób, nie zauważano żadnego wpływu metforminy na ocalenie tych obszarów mózgu. I to może się wydawać absolutnie dziwne, ale znowu w tym filmiku, o którym już wspominałem, czyli każdy posiłek równa się stany zapalne tętnic, opisywałem, że wbrew pozorom bardzo duża część leków do kontrolowania cukrzycy nie ma większego wpływu na kontrolowanie zdrowia naczyń. I metformina jest niestety jednym z tych leków, który nie daje aż takiej dużej różnicy, jeśli chodzi o przynajmniej ochronę tutaj zdrowia naczyń krwionośnych, ochronę waskulatury. W badaniu czwartym sprawdzano, jak u osób z cukrzycą typu 2 w porównaniu do osób zdrowych ta insulinooporność będzie wpływała na atrofię ciała migdałowatego i hipokampu. W badaniu podkreślono, że cukrzyca typu 2 oczywiście pięknie koreluje z chorobą Alzheimera, z otępieniem naczyniowym. Natomiast jeśli chodzi o wyniki dotyczące samej atrofii, to oczywiście wyszło, że u osób z cukrzycą typu 2 atrofia hipokampa była znacząco większa niż u osób zdrowych i również atrofia ciała migdałowatego była znacząco większa u takich osób. W badaniu czwartym podkreślono, że oczywiście cukrzyca typu 2 będzie pięknie korelować z otępieniem naczyniowym, będzie pięknie korelować z występowaniem choroby Alzheimera. Natomiast w samym badaniu sprawdzano, jak wygląda struktura hipokampa, jak wygląda struktura ciała migdałowatego u osób z cukrzycą 2 w porównaniu do osób zdrowych. Bez zaskoczenia atrofia i hipokampa i ciała migdałowatego u osób z cukrzycą typu 2 była znacząco większa niż u osób zdrowych. Jeśli chodzi o takie dodatkowe ciekawostki, podkreślono, że nie miało to związku z patologiami naczyniowymi. Czyli innymi słowy, upośledzenie m.in. naczyń krwionośnych, uszkodzenie ich nie jest jedynym powodem, dla którego będzie występować atrofia, ale oczywiście mam nadzieję, że po omówieniu tych takich wstępnych, głównych mechanizmów na samym początku filmiku jest to jasne. Ostatnie, piąte badanie to metaanaliza, czyli jak to zawsze powtarzam, badanie, które podsumowuje poniekąd wnioski płynące z wielu innych badań, aby zwiększyć moc wnioskowania statystycznego. W tej metaanalizie uwzględniono 42 badania, w którym wzięło udział w sumie 31 630 osób. I tam ponownie sprawdzano właśnie, jak insulinooporność będzie wpływać na różnego rodzaju struktury w mózgu. Wnioski były takie, że osoby z cukrzycą typu 2 miały istotnie mniejsze całkowitą objętość mózgu, objętość istoty szarej, objętość istoty białej, objętość hipokampa. Również zauważono mniejsze objętości w innych rejonach mózgu oraz szybsze tempo atrofii ogólnie u osób z cukrzycą typu 2 w porównaniu do samych osób z insulinoopornością. Przejdźmy teraz do samej kory czołowej. Gadałem do tej pory o innych obszarach mózgu, natomiast jak insulinooporność będzie wpływać na samą korę czołową. I tutaj przyjrzymy się przeglądowi systematycznemu, który uwzględnił w sumie 55 badań. Wnioski były takie, że kora mózgowa również ulega znaczącej atrofii w cukrzycy typu 2. Przegląd systematyczny wykazał zmniejszoną grubość kory w płatach czołowym, skroniowym i przednim zakręcie obręczy. Zmiany stwierdzono również w płatach ciemieniowym i poteicznym. Uszkodzenie te wiążą się z pogorszeniem funkcji wyższego rzędu, funkcji wykonawczych, szybkości przetwarzania informacji oraz, co ciekawe, nawet zdolności wzrokowo-przestrzennych. Rozległy charakter atrofii sugeruje, że dysregulacja glikemii prowadzi do globalnego spadku sprawności poznawczej, obejmującego wiele domen funkcjonowania mózgu. Do tej pory skupiałem się na tym, jak cukrzyca typu 2 będzie wpływać na różnego rodzaju struktury mózgu, a teraz warto spojrzeć, jak stany przedcukrzycowe będą na nie wpływać. W tym badaniu pokazano, że stany przedcukrzycowe będą korelować z częstszym występowaniem udarów niedokrwiennych mózgu. Pokazano, że osoby, które cierpią na insulinooporność, czy jeszcze nie będą taką cukrzycę, tylko te stany przedcukrzycowe będą miały mniejszą objętość istoty białej, mniejszą objętość istoty szarej w mózgu, mają globalnie mniejszą objętość mózgu
oraz ciekawe, częstsze występowanie tzw. ognisk hiperintensywnych istoty białej. Osoby, które cierpią na nadciśnienie, kłopoty z cukrzycą, między innymi najczęściej te ogniska hiperintensywnej istoty białej to są po prostu obszary, gdzie doszło do niedokrwienia mózgu, ale oczywiście są też inne powody potencjalnie, choćby takie jak stany zapalne, sytuacje, które występują choćby między innymi w stwardnieniu rozsianym. Była cukrzyca typu 2, były stany przedcukrzycowe. Możemy teraz się skupić na mózgach osób zdrowych. To pierwsze badanie, które omówię, właśnie sprawdzało, jak potencjalnie podwyższony poziom glukozy u osób, które są teoretycznie w pełni zdrowe, będzie wpływać na objętość hipokampa i objętość ciała migdałowatego. To badanie dosyć ładnie pokazuje, że podwyższenie glukozy to jest w jakiś sposób spektrum kłopotów, czyli im bardziej podwyższamy, tym więcej kłopotów systemowo w całym organizmie, a również jeśli chodzi o mózg, możemy się spodziewać. I co sprawdzano bezpośrednio w tym badaniu, jak wyglądał sam design tego badania? Zbadano w sumie 266 osób w wieku od 60 do 64 lat bez cukrzycy typu 2 z zachowaną sprawnością poznawczą. Pomiar glukozy nadczą odbyto na początku badania. Następnie wykonano rezonans magnetyczny mózgu, pomiar objętości hipokampa i ciała migdałowatego przy starcie oraz po 4 latach. Wniosek był taki, że wyższe stężenie glukozy, nawet jeśli ta glukoza była wciąż w normie, korelowało z większą atrofią hipokampa i ciała migdałowatego. Szacowano, że różnica w poziomie glukozy tłumaczyła 6 do 10% atrofii, która odbyła się na przestrzeni tych 4 lat. W kolejnym badaniu pokazano tak naprawdę to samo. Stwierdzono, że wynik testu obciążenia glukozą, czyli jak wysoko skoczy glukoza po 2 godzinach od spożycia 75 gramów glukozy, bardzo ładnie koreluje z zanikiem różnego rodzaju tych ośrodków mózgu, które omawiałem. I co ciekawe, to samo tyczyło się poposiłkowych skoków glukozy. Czyli to, jak mocno glukoza skakała po posiłku, bardzo ładnie korelowało z zanikami tych obszarów mózgu. I to jest właśnie jedna z takich najgorszych rzeczy, które warto pamiętać, jeśli chodzi o wykrywanie dysfunkcji metabolicznych, że nie ma praktycznie możliwości bez skupienia systemu CGM, żeby zobaczyć, jak nasze ciało będzie reagować na posiłki, jak mocno będzie nam skakać glukoza. I oczywiście, jeśli ktoś jest na diecie niskowęglowodanowej czy na diecie keto, to tak naprawdę nie musi się specjalnie martwić. Cały czas powtarzam, że jeśli przeciętna osoba na przeciętnej diecie, takiej naszej polskiej, kupiłaby sobie ten system CGM, czyli system ciągłego monitorowania glukozy, i popatrzyła przez te 10 czy 14 dni, w zależności od tego, jaką markę wybierze, jak skacze jej non-stop cukier, to wydaje mi się, że to bardzo mocno zmniejszyłoby całą epidemię chorób metabolicznych w naszym kraju. Nawet refundacja jednego takiego systemu CGM rocznie, wydaje mi się, byłaby w stanie w perspektywie 10-20 lat znacząco zmniejszyć po prostu obciążenie kosztowe służby zdrowia. Warto więc pamiętać, że to nasze zdrowie i umysłowe, i zdrowie naszego mózgu zależy od codziennych wyborów. A propos pacjentów z Alzheimerem było takie badanie, które na przykład dosyć ładnie pokazywało, że konsumpcja choćby słodkich napojów bardzo ładnie korelowała z między innymi zanikiem hipokampa. Tylko i wyłącznie tak naprawdę po to, cytuję to badanie, pokazywano nawet, że spożywanie regularne, codzienne soków owocowych bardzo ładnie korelowało z zanikiem hipokampa. Te soki, które non-stop nam się wciska jako coś absolutnie zdrowego, ta świetna alternatywa dla tych paskudnych, słodkich napojów, tak, którymi jest Coca-Cola, Sprite'y i tym podobne. No niestety, bym powiedział, nie jest tak kolorowo. To wciąż są, bym powiedział, absolutnie fatalne wybory żywieniowe. Nie brakuje też oczywiście szeroko zakrojonych badań, które pokazują, że ogólnie zwiększona konsumpcja cukrów będzie pięknie korelować z powstawaniem dysfunkcji poznawczych, choroby Alzheimera. Natomiast takie ostatnie, trzecie badanie, jeśli chodzi o tą tematykę, o którym chciałem wspomnieć, to badanie, które pokazuje, że właśnie mieszanie cukrów i mieszanie tłuszczów również jak najbardziej będzie przyczyniać się, czy będzie jednym z takich fundamentów powstawania tych wszystkich dysfunkcji, o których mówiłem. I oczywiście stałych widzów kanału, osób, które siedzą, że tak powiem, w tym temacie dietetyki i medycyny, nie powinno to dziwić, bo jest to ten nasz klasyczny cykl Randla, tak? Czyli w momencie, w którym będziemy mieszać paliwa, będziemy mieszać węglowodany z tłuszczami, będzie dochodziło między innymi do zwiększonych stanów zapalnych. Same zwiększone stany zapalne z dowolnego powodu będą upośledzać
całą komunikację insulinową. Będą same w sobie potrafiły prowadzić do insulinooporności, o czym nie można zapominać. Ostatnie badanie jest poniekąd, powiedzmy, brutalnym przypomnieniem, że najlepszy moment, żeby coś robić ze zdrowiem metabolicznym był wczoraj, a drugi najlepszy jest dzisiaj. I w tym badaniu sprawdzano na przestrzeni 7 lat, w momencie rozpoczęcia badania, następnie po 7 lat, jak poziom hemoglobiny glikowanej korelował z atrofią, czyli tym zanikiem hipokampa. Okazało się, że osoby, które już na starcie miały podwyższoną hemoglobinę glikowaną, po 7 latach miały znacząco mniejszą objętość hipokampa. Ale najgorsze w tym wszystkim, bo tak naprawdę to jest chyba ten najsmutniejszy wniosek tego badania, osoby, nawet które miały początkowo wyższą hemoglobinę glikowaną, a potem zaczęły obniżać, bardziej dbać o tą swoją glikemię, wciąż miały większe utraty objętości hipokampa i dlatego w nazwie badania pojawia się słowo nieodwracalne. Tak? Nieodwracalna atrofia hipokampa. Nie jest pewnie aż tak źle, bo wiemy choćby z tego odcinka mojego, który nagrałem o cofaniu Alzheimera, że nawet u osób z Alzheimerem pojawiły się te jaskółki, że przy takim szeroko zakrojonym planie działań można było częściowo zacząć odwracać atrofię hipokampa, więc nie zgodziłbym się w pełni z wnioskiem, który płynie z tego badania, ale jedno jest pewne, najlepiej zabrać się za robotę, jeśli chodzi o zdrowie metaboliczne, czy zdrowie w ogóle już dzisiaj. Dzięki jak zawsze serdeczne za towarzyszenie mi te całe parędziesiąt minut, bo pewnie tyle czasu mniej więcej wyjdzie z tego odcinka. Jak zawsze, najciekawsze rzeczy, które można wrzucić w komentarze, to są zawsze anegdotki. Jeśli na przykład masz insulinooporność, czy miałeś, przepraszam, albo masz cukrzycę typu 2, podziel się z innymi obserwacjami, na przykład jak kontrola tej cukrzycy, czy pozbycie się insulinooporności wpłynęło na twoje funkcjonowanie umysłowe, tak? Czy zacząłeś może lepiej myśleć, jeśli pościsz na przykład, czy zacząłeś regularnie pościć, daj innym znać, czy zauważyłeś na przykład, że zwiększona kontrola nad glikemią, która jest oczywiście wynikiem między innymi regularnego poszczenia, wpłynęła pozytywnie na twoje funkcjonowanie umysłowe, naukę, zapamiętywanie i tak dalej. Wszystkie anegdotki tego typu i z tym podobnej tematyki są oczywiście bardzo mile widziane. Ja jak zawsze będę w sekcji komentarzy, jeśli masz jakieś pytania, przynajmniej na krótką chwilę. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy, czyli Vocabulary Labs, jak nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków samodzielnie w domu, żeby przestać wydawać non-stop pieniądze na szkoły językowe, podręczniki, korepetytorów, aplikacje i tym podobne. Kurs Kuźnia Ekspertów, gdzie pokazuję z kolei jak oponować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać skutecznie, tworzyć zrozumienie głębokiej informacji, jak wdrażać suche informacje w praktykę, idealne z powodu roku akademickiego dla studentów, również dla przyszłych maturzystów, dla osób, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje, żeby w pracy dostać awans czy podwyżkę, dla osób, które nienawidzą swojej pracy albo już ją rzucili i chcą zdobyć nową pracę, ale brakuje im obecnie umiejętności. Kurs również pozwala stworzyć plan takiej nauki dowolnej umiejętności i go opanować. I na końcu dla osób takich jak ja, które chcą więcej zapamiętywać najzwyczajniej w świecie z tego, co czytają i słuchają. Kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów. Jak, jeśli chodzi o panów, na przykład powodować zwiększony wzrost zarostu na brodzie, jeśli ktoś chce mieć gęstą, piękną brodę. Jak diagnozować i tym samym zatrzymywać telogeenowe wypadanie włosów, jak walczyć z upierdliwymi chorobami skóry głowy, takimi jak uporczywy łupież i tym podobne. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Pod piosenkami bonusowa ciekawostka dotycząca tego odcinka, a pod ciekawostką literatura naukowa, na którą między innymi powoływałem się w tym odcinku. Oczywiście też tam sporo rzeczy zawsze z głowy wyrzucam, natomiast sporo z tych rzeczy, które omawiałem w filmiku, znajdziesz właśnie w tych badaniach, jeśli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. W opisie z kolei znajdziesz oczywiście linki do wszystkich kursów, do polecanych przeze mnie jakichś tam produktów, ale również link do mojego newslettera. Tam klikając go wyskakuje okienko, możesz wprowadzić swój adres mailowy i z kolei na ten adres wysyłam artykuły z tej mojej innej działki, że tak powiem, zawodowej, czyli poprawa pamięci, poprawa produktywności, sprawniejsza nauka języków obcych oraz sporadycznie jak lepiej
czy jak zacząć analizować badania naukowe. Jeśli z kolei spodobały Ci się wszystkie informacje, które omówiłem w tym odcinku, je można ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patron kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś ma ochotę, można zapisać się tylko na 1 miesiąc i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka oraz ponad 140, czy możesz nawet ponad 150 pozostałych odcinków. Również dla patronów kanału dostępne jest forum dla patronów, gdzie można mi zadawać pytania. Regularnie tam goszczę, wdaję się w dyskusje na różne tematy oraz również forum czy sekcja Badanie Tygodnia, gdzie czasami nawet ostatnio częściej opisuję najciekawsze badanie danego tygodnia, które mi wpadło w łapki. Są tam różnego rodzaju też bardzo, bardzo praktyczne badania, których wnioski można od razu sobie wdrożyć w życie. A propos budowania mięśni, między innymi dbania o sen, dbania o zdrowie, wzrok itd. itp. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i widzimy się niedługo w następnym.